W naszym przykładowym kursie mamy w tej chwili utworzone dwie grupy. Kiedy wejdziemy bezpośrednio ze strony głównej kursu w opcję użytkownicy grupy w menu administracja, to zobaczymy, że mamy utworzone dwie grupy, czwartkowa i poniedziałkowa. I naszych 6 studentów, którzy są uczestnikami tego kursu, zostało podzielonych na te właśnie dwie grupy. Ten podział na grupy został zastosowany w forum dyskusyjnym Fauna i Flora Gór pod ochroną. Tutaj w tym forum studenci pracują w podziale na grupy w trybie grup osobnych. A co by było, gdybyśmy chcieli w tym samym kursie tych samych studentów, których jest w tym kursie 6, podzielić na inne grupy czy zespoły? Jest to również możliwe, tylko musimy te istniejące grupy zdefiniować jako jeden podział, a nowe grupy o innym składzie zdefiniować jako drugi podział. W jaki sposób możemy to zrobić? Kiedy wejdziemy w menu administracja w opcję użytkownicy i grupy, zobaczymy, że oprócz zakładki grupy mamy też tutaj grupy nadrzędne. Te grupy nadrzędne to są właśnie systemy czy sposoby podziału studentów na grupy. Czyli możemy w tej chwili zdefiniować, że te dwie istniejące grupy poniedziałkowa i czwartkowa będą podziałem według grup dziekanatowych. Czyli nazywamy sposób podziału grupy dziekanatowe i w tym sposobie podziału studenci, klikamy tutaj tą ikonę pokaż grupy w grupie nadrzędnej i w tym sposobie podziału dodajemy grupy czwartkową i poniedziałkową. Czyli w tej chwili te dwie grupy zostały zdefiniowane jako sposób podziału grupy dziekanatowe. Jeśli teraz chcielibyśmy utworzyć nowy podział na grupy, to musimy go utrzymać jako jednoznacznie odrębny od tego istniejącego podziału, czyli ta sama grupa, całość uczestników, czyli 6 uczestników, chcemy teraz podzielić na inne grupy czy zespoły. Możemy to nawet zrobić w sposób automatyczny, czyli klikamy automatyczne tworzenie grup. Powiedzmy, że będziemy teraz nazywali te grupy zespół. Będą to zespół A, zespół B, zespół C, ponieważ mamy tutaj znak małpy. Przypominam, gdybyśmy mieli zamiast znaku małpy znak hash, wtedy byłyby one numerowane. Zespół 1, zespół 2, zespół 3. I chcemy w ramach naszego kursu mieć albo utworzoną konkretną liczbę takich zespołów, albo chcemy mieć konkretną liczbę studentów w każdym zespole. Więc powiedzmy, że chcemy mieć 3 takie zespoły, czyli z 6 studentów będziemy mieli stworzone 3 zespoły dwuosobowe. I teraz od razu na tym etapie, jeśli już wiemy, że będziemy chcieli mieć w naszym kursie 2 różne alternatywne sposoby podziału studentów na grupy, to od razu na tym etapie możemy zdefiniować, że ten podział na zespoły, zespół 1, zespół 2, zespół 3, będzie nowym sposobem podziału, czyli nową grupą nadrzędną, którą nazwiemy na przykład zespoły zadaniowe. I klikamy prześlij i mamy automatycznie oprócz grupy czwartkowej i poniedziałkowej 3-osobowych grup, mamy również 3 dwuosobowe zespoły A, B, C i w każdym z tych podziałów są ci sami studenci, czyli Monika się znajduje w zespole C i ta sama Monika znajduje się w grupie poniedziałkowej. A kiedy przełączymy się na zakładkę grupy nadrzędne, to widzimy, że właśnie w naszym kursie obowiązują 2 sposoby podziału. Grupy dziekanatowe, które są 2 i zespoły zadaniowe, które są 3. I teraz jedna bardzo ważna rzecz.
Jeśli w naszym kursie już wcześniej istniał jakiś podział na grupy i ten podział na grupy został wykorzystany w jakiejś aktywności kursu, a dopiero później utworzyliśmy drugi sposób podziału, czy drugi zestaw grup, to wtedy musimy koniecznie przejrzeć te dotychczasowe aktywności grupowe i zdefiniować, według którego podziału studenci mają w nich pracować. Najprościej to będzie włączając tryb edycji i wystarczy, że sprawdzimy ikony przy aktywnościach. Przy większości moich aktywności w kursie jest ikona oznaczająca, że te aktywności są bez podziału na grupy. W przypadku jednej tylko aktywności, tego forum Fauna i Flora, mamy zastosowany podział na grupy osobne, ale uwaga, ten podział był wprowadzony wtedy, kiedy w moim kursie istniało tylko jeden sposób podziału na grupę poniedziałkową i czwartkową. W tej chwili wprowadziłem dodatkowy sposób podziału, co oznacza, że muszę zdefiniować, który z tych dwóch podziałów ma być zastosowany w tym konkretnym forum. Czyli modyfikuję ustawienia tego forum i w standardowych opcjach modułów, tam gdzie mamy zdefiniowany tryb działania grup, osobne grupy, muszę wskazać, że w tym forum ma obowiązywać podział na grupy dziekanatowe. I zapisuję i wracam do kursu. I w tej chwili przy nazwie tego forum pojawiła się w nawiasie nazwa sposobu podziału, który w tym forum obowiązuje. I w podobny sposób, jeżeli byśmy chcieli, żeby na przykład aktywność trasy górskie dla każdego również była realizowana w grupach, ale w zespołach zadaniowych, to wtedy modyfikujemy ustawienia i w standardowych opcjach modułów decydujemy, że ma być użyty jeden z trybów grupowych, albo osobne, albo widoczne i że ma być zastosowany sposób podziału według zespołów zadaniowych, czyli tych dwuosobowych zespołów. I w tej chwili w forum dyskusyjnym Trasy górskie dla każdego mamy zastosowany tryb grupowy osobnych grup według zespołów zadaniowych, czyli mamy tutaj zespół A, zespół B i zespół C. Natomiast jeśli wrócimy do naszego forum Fauna i Flora Gór pod ochroną, to tutaj zobaczymy, że tutaj również są osobne grupy, ale według podziału na grupy dziekanatowe, czyli grupa czwartkowa i grupa poniedziałkowa.